Cześć Wam, z tej strony Rafał Baran, szukającprzygody.pl. Mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek. Słuchajcie, jesteśmy na plaży w Darwin i będziemy oglądać mieszkanie, ogromne mieszkanie na plaży do wynajęcia. Zapraszam Was na odcinek. Dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, znajdujemy się na Filipinach, na wyspie Negros, w bardzo bliskiej odległości do Dumaguete. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy właśnie na plaży w Darwin. To jest miejscowość oddalona o około 20 km od Dumaguete, więc nie jest tak daleko. W ciągu 10 minut, 15 minut jesteście tak naprawdę w centrum handlowym, więc bardzo blisko miasta. I jesteśmy, słuchajcie, na plaży. Dużo osób z Was pytało się mnie, żeby pokazać Wam właśnie nieruchomości do wynajęcia na Filipinach, ale na plaży. Więc dzisiaj jesteśmy na plaży. To jest plaża w Darwin. Jak widzicie, piaszczysta plaża. Teraz jest akurat przypływ, więc ta plaża jest troszeczkę krótsza. I tutaj macie wzdłuż całe domy, wszystkie w Darwin. Tam naprzeciwko, ta mała wysepka to jest Apo Island, czyli naprawdę jedno z najlepszych miejsc w tym rejonie do nurkowania. Ale co też jest bardzo ważne, tutaj przed samym tym budynkiem, który jest do wynajęcia, macie rafy kolorowe i sanctuary, tak samo idealne miejsca do nurkowania. Więc jeżeli mieszkacie tutaj albo na przykład wynajmujecie ten dom, praktycznie codziennie rano możecie sobie wziąć swój sprzęt, iść i nurkować. Czyż to nie jest wspaniałe? Ale dobra, nie będziemy przedłużać. Teraz zabieram się, żeby Wam pokazać dom. Tylko jeszcze muszę tutaj takiego psa przytrzymać na chwilę, bo się trochę go boję. Ale to mieszkanie do wynajęcia, słuchajcie, to jest ten duży dom tutaj. Jesteśmy oddaleni dosłownie, ile? 20-30 metrów od plaży. Po prostu można ją słychać cały czas. Ale przejdźmy do mieszkania. Mieszkanie, słuchajcie, jest ogromne. Za chwilę Wam powiem, jaka to jest cena za to. Ale poczekajcie. Wejdziemy sobie pierwsze do środka i pokażę Wam, co tutaj jest. To mieszkanie, słuchajcie, to też jest bardzo ważne. W zasadzie jest puste w tym momencie. To mieszkanie jest wynajmowane albo za 50 000 peso, całe mieszkanie, albo na pokoje, bo tutaj jest dwupiętrowy budynek i można sobie na przykład wynająć jeden pokój na jakiś określony czas i mieć dostęp oczywiście do całego budynku. Już Wam wszystko pokażę. Jesteśmy teraz na dole. Tam, jak widzicie, jest plaża przed nami, macie wyjście od razu tutaj, tam jest bramka, za ogrodzenie, jesteście na plaży. Dosłownie to jest walking distance, to jest 10-15 metrów, nie wiem dokładnie. Teraz jesteśmy w salonie. Stół bilardowy, kuchnia, stół jadalniany. Wszystko zrobione fajnie. Oczywiście, słuchajcie, to też jest troszeczkę w tym momencie zapuszczone, no bo tutaj nie mieszka nikt przez dłuższy czas, więc na pewno, jeżeli ktoś by to wynajął, no to tutaj pierwsze przyjdzie ekipa, która to całkowicie wysprząta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest taki jakby, można powiedzieć, nie wiem, ja to tak nazwałem, taki bardziej living room, ale prywatny. Przepraszam Was, że jest tak ciemno, ale nie chce mi się już odsuwać tych kurtyn wszystkich. Tutaj jest taki jakby living room. I teraz tak. Tutaj jest jedna łazienka, taka malutka. A tutaj jest jedna sypialnia, pierwsza na dole. Co też jest ciekawe, jest tu pianino. I nawet gra. Widok za oknem to akurat nie jest jakiś wspaniały, bo plaża jest po drugiej stronie. Tutaj jest jedna podstawowa sypialnia. Z tego co widzę, to nie ma klimatyzacji akurat. Ale dobra, idziemy, słuchajcie, na górę, bo tam coś się dzieje i tam jest fajnie. Tutaj jest główne wejście jakby od frontu. Ja wszedłem akurat od plaży. Ale wychodzimy na górę. I pokażę Wam, jak teraz góra wygląda. Zobaczcie, jaki fajny zrobiony wiatrak. I to ma wyciągać to ciepłe powietrze tak naprawdę. Tam jest jeszcze u góry, tak widać naokoło, tam są miejsca i to powietrze ucieka. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jesteśmy u góry. Tutaj, słuchajcie, też jest dosyć ciemno, no bo nie chcę mi się tych zasłon już odsuwać. I teraz tak, pierwsze co mamy, taki living room u góry. Duży telewizor, oczywiście internet. Sofy wygodne, klimatyzacja ścienna. Więc jeżeli chcecie sobie chillować, to tutaj jest idealne miejsce. Tutaj jest wyjście, tutaj jest łazienka kolejna. Ale tutaj nie ma co pokazywać. No, łazienka jak łazienka, wiecie. Tutaj normalny standard filipiński.
Tutaj jest pokój, który jest tak naprawdę nieużywany, dlatego że właściciel tam trzyma swoje wszystkie rzeczy. On w tym momencie jest w Stanach Zjednoczonych, więc zagwarantował sobie, że jeden pokój będzie całkowicie zamknięty, żeby on mógł sobie tam trzymać swoje właśnie prywatne rzeczy. I tutaj mamy, słuchajcie, kolejną sypialnię. Klimatyzacja, wiatrak, łóżko. To jest chyba queen size, tak mi się wydaje. A tutaj, zobaczcie, widok. Widok na morze, widok na Apo Island. I tam jest jeszcze taka mała, nie wiem jak to nawet nazwać. On chyba miał jakiś plan, żeby to skończyć, ale coś tutaj nie skończyło się do końca. Ale co też jest ciekawe, słuchajcie, tutaj są budynki, mieszkania w tym dużym budynku też do wynajęcia i chyba wszystkie są wynajęte, albo jedno jest wolne. Jeżeli będzie jedno wolne, to jeszcze pójdziemy tam i Wam pokażę, jak one wyglądają i ile kosztują. Ok, to widzieliśmy, idziemy dalej. Bo tutaj to jeszcze oczywiście nie jest koniec. Tutaj jest jeszcze druga, duża sypialnia. O, tutaj jest naprawdę duża sypialnia, już 2 razy większa. Słuchajcie, z łazienką i to też naprawdę ogromną. Prysznic, umywalka, tutaj wszystko git. I tutaj już chyba z tego co pamiętam jest też fajny widok. Tutaj jest widok na ten budynek, a tam jest już morze. Ale co to też jest interesujące, tutaj jest biurko do pracy i widok oczywiście na morze. Wszystkie widzę szyby mają moskitiery, więc to jest duży plus. I teraz słuchajcie, jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, też jest bardzo interesująca. Z tego tarasu, z tego pokoju akurat mamy fajny mały tarasik, żeby sobie siąść i pooglądać morze. Tak jak sami widzicie, to jest dosłownie 15 metrów do plaży i można sobie naprawdę fajnie odpocząć. Dobra, zamykamy to, idziemy dalej. Tutaj już to wszystko widzieliście, więc mogę światło wyłączyć. I schodzimy na dół. Tutaj w zasadzie cała góra, czyli 2 sypialnie, living room. Jeżeli na przykład planujecie wprowadzić się dużą rodziną, no to taka chata to jest naprawdę idealne rozwiązanie. 50 000 peso na miesiąc w tym momencie to jest jakieś, nie wiem, strzelam 3,5 tysiąca złotych. Tak mi się wydaje. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze media, czyli woda, internet, chociaż nie wiem, czy internet nie jest w cenie. No i oczywiście prąd. Prąd, podejrzewam, że za takie mieszkanie, jakbyście używali klimatyzacji i innych rzeczy, no to będzie około 3-4 tysiące peso. Raczej nie będzie to więcej. Woda, no to już oczywiście wiecie, to już w ramach zużycia, ile będziecie tego zużywać. Ale to, co naprawdę mi się podoba, to to, że to jest ten salon, taki widok prosto na morze. No i oczywiście stół bilardowy. Zawsze chciałem mieć stół bilardowy u siebie w domu. Nigdy jeszcze nie miałem, ale może kiedyś uda się. A tutaj co do kuchni, to jeszcze zobaczcie, po drugiej stronie tak samo jest tutaj ogromny przestrzeń, więc oczywiście to jest wszystko dla Was do wykorzystania. Tam macie parking na samochody, na skutery. Tutaj jest nawet boisko do siatkówki albo do badmintona, to w zależności pewnie jak wysoko siatkę ustawicie. Mikrofalówka, kuchenka i tak jak wspomniałem, tutaj oczywiście trzeba troszeczkę tego, słuchajcie, wyczyścić, trzeba trochę to posprzątać, żeby to było takie, powiedzmy, do używalności. No bo na Filipinach, jeżeli czegoś nie używacie, czy mieszkanie jest zostawione na jakiś dłuższy czas, to oczywiście zawsze tutaj wejdzie nie to, że nawet wilgoć, ale kurz, będzie po prostu takie jakby brudne, więc to jest normalne, słuchajcie, że w takim klimacie po paru miesiącach, jak nie używacie mieszkania, no to trzeba je po prostu generalnie wysprzątać. I oczywiście to jest wszystko zawsze robione przez właściciela, więc wy wchodzicie po prostu na gotowe, czyściutkie mieszkanie. To oczywiście nie ma sensu, żeby teraz ktoś to mieszkanie dopracowywał do perfekcji, bo my tylko tutaj przyjechaliśmy zrobić zdjęcia i nagrać ten filmik dla Was, żeby wam pokazać, jakie są właśnie możliwości wynajęcia mieszkań na Filipinach. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo często się mnie pytacie właśnie o mieszkania do wynajęcia, a nie do kupienia, bo wiem, że dużo z Was myśli, że nie mogę kupić, bo obcokrajowiec nie może być właścicielem mieszkania, nie może być właścicielem ziemi. Też pisałem Wam w komentarzach, że są różne rozwiązania na to, założenie korporacji, zrobienie tego na kogoś z rodziny. I też pamiętajcie, że to, że Wy nie macie rodziny na Filipinach, nie oznacza, że wszyscy, którzy oglądają ten kanał, nie mają rodzin na Filipinach, bo bardzo duża rzesza Polaków, którzy akurat
oglądałem te filmiki, bo wiem, bo dostaję od nich e-maile, to są już w związkach z Filipinkami. To są małżeństwa, które na przykład mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w innych krajach. Im się to akurat podoba, bo oglądają sobie te nieruchomości, które może w przyszłości chcieliby na przykład kupić. Więc to też jest dla nich, pamiętajcie o tym. Tutaj jeszcze co Was może zainteresować, to zobaczcie, jest ogromny taras przed samym domem. Tak jak byliśmy tutaj w środku, to widzieliśmy. Tutaj macie ogromny taras. Pewnie meble są pochowane, bo by się zniszczyły od takiej słonej wody, od tego powietrza słonego, które idzie od plaży. No ale naprawdę tutaj, jeżeli wystawilibyście sobie krzesełka, to tak jak widzicie, słuchacie szumu morza i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Już nie mówiąc o tym, że basen tutaj jest całkowicie niepotrzebny, no bo po co Wam basen, jeżeli mieszkacie 15 metrów od plaży? Okej, słuchajcie, byliśmy wcześniej w tym budynku, który jest do wynajęcia cały, albo na pokoje, tak jak Wam tłumaczyłem, a teraz jesteśmy w tym budynku obok, bo tutaj też są mieszkania do wynajęcia. W zasadzie są tylko 3 mieszkania do wynajęcia. My jesteśmy na tym ostatnim piętrze i to mieszkanie jest do wynajęcia za 30 000 peso na miesiąc. Ale zobaczcie na ten widok. Ten widok jest niesamowity. I teraz tak, słuchajcie, może przejdźmy od końca. Pokażę Wam ten taras. Taki wąski tarasik tutaj jest, ale po prostu no, z widokiem niesamowitym. Jesteście dosłownie na samej plaży i macie widok na całą plażę tutaj i tutaj cały taras dalej. Siedzenie, czytanie książki z takim widokiem, no niesamowite. Tam są łodzie rybackie, tak jak też mówiłem wcześniej, tutaj są idealne miejsca nurkowe, jak i zresztą całe Darwin. Praktycznie co 50-100 metrów macie jakieś sanctuary z rybami i z koralowcami. Tutaj oczywiście macie ogród, ale przejdźmy od razu do, słuchajcie, sypialni. To mieszkanie jest też ciekawe ma konstrukcję, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Tutaj mamy sypialnię i oczywiście z sypialni, jeżeli sobie otworzycie, macie widok piękny na plażę. Łóżko, miejsca na ciuchy, klimatyzacja ścienna. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy tutaj klimatyzacja by była potrzebna w ogóle, bo jeżeli na przykład jest fajna bryza płynąca od morza, to zostawiacie tylko moskitierę, włączacie wiatrak sufitowy i macie piękny przewiew powietrza świeżego. Teraz przechodzimy dalej i jest living room. Tutaj pewnie jeszcze jest normalnie telewizor, ale teraz został wyciągnięty. Osobna klimatyzacja. Living room jest przestronny, tak samo wiatrak sufitowy, no i kolejne z living roomu widok na plażę i morze i Apo Island, tam co prawda za drzewami. Super. I teraz ostatnia rzecz, czyli kuchnia i łazienki. Kuchnia tak samo bardzo duża, lodówka fajna, mikrofalówka, gaz oczywiście podpięty. Co więcej trzeba? Stół do jedzenia. I to, co pewnie też się zastanawiacie, no to na Filipinach coś takiego jest bardzo modnego, bo tutaj przeważnie się kupuje wodę w takich dużych niebieskich baniakach i to podpinacie do prądu i macie zimną albo ciepłą wodę. Oczywiście ta ciepła woda to nie jest woda przygotowana, tylko to jest ciepła woda, ale to przeważnie tak się tej ciepłej wody nie używa, bardziej się używa cały czas, żeby ta woda była zimna, żeby się można było napić. Tutaj co to jest, no to już tylko i wyłącznie pisuar, aplikacja, a tutaj jest oczywiście prysznic osobno. Tak trochę mały, ale mi się wydaje, że i tak by wystarczył. Bo oczywiście widok, pamiętajcie, widok jest po prostu niesamowity. Normalnie, słuchajcie, to mieszkanie mi się mega podoba i to, że jest akurat na 3. piętrze, bo to jest jakby na parterze jest pierwsze, czy tak jakby drugie piętro, w niczym nie przeszkadza. Oczywiście trzeba wyjść po tych schodach, bo windy nie ma, ale pomyślcie o tym widoku. Kurde, no bliżej plaży już naprawdę nie możecie być. Szczególnie, że nie wiem, czy wiecie, ale na Filipinach ogólnie są przepisy teraz, które dawniej było, że od przypływu 10 metrów maksymalnie można, minimalna odległość, można coś budować. Teraz podobno pozmieniali to i nawet już w niektórych miejscach jest 20 i też w niektórych 40 metrów od przypływu. Więc to może być tak, że w tym momencie jesteście już na granicy tego, żeby w ogóle można było cokolwiek wybudować. Dajcie mi znać w komentarzach, jak takie mieszkanie Wam się podoba. To mieszkanie kosztuje 30 000 peso do wynajęcia. 30 000 peso to jest jakieś
Nie wiem dokładnie ile. Oczywiście będziecie widzieć tutaj przelicznik na różne waluty pod spodem. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, jak wam się to podoba. Bo ja powiem wam szczerze, że jestem zachwycony tym miejscem. Naprawdę wow. Czuję się fajnie. Sam bym mógł coś takiego wynająć. Ale Krystyn by się pewnie nie zgodziła. No, dla dziecka akurat to nie jest idealne rozwiązanie. Mieszkanie na trzecim piętrze, wolałbym mieszkać na parterze, ale ten widok z trzeciego piętra na 100% jest 10 razy lepszy niż z parterowego mieszkania. No nic, jedziemy dalej. Obecnie przenosimy się do miejscowości Bakong, która jest pomiędzy Dawin a Dumaguete, czyli jeszcze bliżej Dumaguete, dosłownie 5 minut drogi. Bakong to dużo większy obszar, sięgający również gór. My oczywiście jedziemy do tego terenu położonego na samej plaży. Korzystając z okazji zapraszam Was również na naszego Instagrama szukającprzygody.pl. A teraz mam dla Was coś ekstra. Myśleliście o mieszkaniu na plaży, ale czy myśleliście o mieszkaniu na plaży na wodzie? Już Wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi. To mieszkanie jest jednosypialniane mieszkanie, tak jakby wersja studio do wynajęcia. Zaraz Wam pokażę w środku, jak wygląda, ale słuchajcie, to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to gdzie się znajdujemy. Zobaczcie na to. Mieszkanie jest na palach na stawie rybnym. Tutaj zaraz, jak widzicie, już macie morze. Morze jest bardzo wzburzone dzisiaj, dlatego pewnie jeszcze słyszycie te fale, jak się rozbijają o to. Natomiast tutaj jest cały fish spawn. Jesteśmy już w środku mieszkania, pokażę Wam, jak wygląda tutaj, a później jeszcze wyjdziemy na zewnątrz. Oczywiście łóżko, salon taki można powiedzieć. Tutaj okna z każdej strony, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, w tym momencie jest akurat włączona pompa, a ta pompa oczywiście nie chodzi cały czas, ale ona pompuje świeżą wodę raz dziennie, żeby wymienić tą morską wodę. Tutaj mamy kuchnię, nowa lodówka, telewizor jeszcze nie jest zamontowany, ale jest normalnie nowy telewizor kupiony z całym sprzętem, dekoderem, szafy i tutaj łazienka, bardzo ładna łazienka. To co mi się podoba, że są jasne płytki, zobaczcie, bardzo duża przestronna łazienka. To co też jest oczywiście podgrzewacz ciepłej wody, działający, nawet że jest włączony. No i tak wygląda mniej więcej całe mieszkanie. Plusem oczywiście jest tego, że budował to obcokrajowiec i zobaczcie, ściany są białe. Na Filipinach to nie jest takie normalne, że wszyscy malują na biało. W Europie to bardziej jest chyba tak bardziej popularne, ale przez to pomieszczenie jest jasne, jest przyjemne i naprawdę fajnie wygląda. Tutaj to jeszcze mogę Wam pokazać, to zobaczcie, tutaj jest wyjście dodatkowe i jak wyjdziemy tutaj, to mamy dodatkowy zmywak, ale ten zmywak to jest specjalny zmywak, on jest na razie przykryty. Ten zmywak jest specjalnie przeznaczony dla tych ludzi, którzy nurkują. Jak każdy wie, tutaj trzeba myć sprzęt po słonej wodzie, więc po prostu każdy sobie może tam wrzucić sprzęt, przemyć go dokładnie, wywiesić go. To jest po prostu przeznaczone dla nurków. Bo tak samo, słuchajcie, w wcześniejszym budynku byliśmy w Dawin, ale teraz jesteśmy w Bakong. To jest miejscowość bliżej Dumaguete, czyli chyba 10 km, niecałe 10 km od Dumaguete. I tak samo jak widzicie tutaj, od razu tam już macie plażę. I ta plaża tak samo jest z ciemnym piaskiem, ale bardzo fajna i oczywiście multum miejsc nurkowych, gdzie praktycznie bierzecie swój sprzęt, zakładacie go tutaj, idziecie te 20 metrów i zaczynacie nurkować w super miejscu. Co to też ciekawe, słuchajcie, ten staw rybny. Historia jest ogólnie tego taka, że właściciel kupił to miejsce, jak już tutaj był ten staw rybny wybudowany. Tutaj nie było nic, ale pomyślał sobie, że będzie fajnie postawić na tym domek. No i rzeczywiście, jest normalnie domek na tym postawiony. Cały domek, to nie jest tak, że całość, tak jak widzicie, od końca do początku, cały dom jest postawiony na palach i dalej tam hoduje ryby. On tego nie robi, żeby zarabiać na tych rybach, to jest bardziej takie, powiedzmy, hobby dla zabawy, ale ciekawa rzecz. Podobno w tym momencie ma około 6000 ryb tam w tym stawie. Woda jest oczywiście brudna, no bo to jest słona woda, ona nie jest filtrowana, ona jest tylko raz dziennie wymieniana, więc czasami jest troszeczkę jaśniejsza, ale no, ogólnie ciekawy temat, więc jak ktoś nawet lubi łowić, to podejrzewam, mógłby sobie z wędką siedzieć na tarasie i łowić ryby, jeżeli już będą wystarczająco duże. Tak jak mówię, taka ciekawostka. Oczywiście tą wodę można tak samo całkowicie wypompować i żeby ryby zebrać i tak dalej. Tutaj za oknem w kuchni jest jeszcze jakiś jeden mniejszy stawik
ale to już nie wiem, co tam jest. To jest chyba jakiś inny ze słodką wodą, z tego, co ktoś mi mówił. Ale nie wiem, jak to do końca wygląda. Ogólnie, słuchajcie, to mieszkanie znajduje się też w całym takim ośrodku, można powiedzieć. I to mieszkanie kosztuje 20 000 peso za miesiąc. Tutaj macie cenę, ile to dokładnie kosztuje. Na polskie złote, na dolary i pewnie na euro. Ale inaczej, w całym tym ośrodku jest kilka podobnych mieszkań, ale nie takich na palach jak to. To jest jedyne wyjątkowe dla kogoś, jak to ktoś kiedyś powiedział, z artystyczną duszą i lubi takie ciekawe, nietypowe mieszkania. Tam widzicie, z tyłu jest jeszcze jeden budynek, tutaj jest jeden budynek, gdzie mieszka właściciel. I to w zasadzie wszystko. Teren jest całkowicie oczywiście ogrodzony, zamknięty, więc macie też swoją prywatność w tym mieszkaniu. Macie też ten taras tutaj z przodu. No i tyle. Zapomniałem oczywiście powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy w tym mieszkaniu. Tutaj, jak widzicie, są te okna, które są tymi typowymi takimi filipińskimi okienkami, czyli można po prostu to zamknąć albo otworzyć i wtedy są moskitiery w oknach, ale oczywiście jest tak samo klimatyzacja, bardzo mocna, splitowa, czyli bardzo cicha, czyli po prostu jeżeli pozamykacie wszystkie okna w mieszkaniu, to możecie tutaj naprawdę zrobić bardzo niską temperaturę. Rozmawiałem z właścicielem, rozmawiałem też z osobą, która tutaj kiedyś wynajmowała to mieszkanie i powiedziała, że ta klimatyzacja naprawdę prawie w ogóle nie była używana. Dlaczego? Bo nie ma sensu, żeby ją włączać, jeżeli macie taką bryzę właśnie z nadmorza i jest też przewiew tego świeżego powietrza przez mieszkanie, więc to jest naprawdę bardzo przyjemne. Wystarczy po prostu jakiś wiatrak tutaj i naprawdę człowiek nie musi się pocić. Dodatkowo, co też mi powiedział właściciel, co też jest ciekawostką i nie wiedziałem o tym, to przez to, że to jest postawione na tych palach i nad tym takim, można powiedzieć, stawie rybnym, to ta woda ochładza powietrze, które wpada tutaj do środka, więc tutaj też nie ma takiej duchoty nigdy. I rzeczywiście, słuchajcie, teraz jest środek dnia, bo jest godzina chyba 11 w południe praktycznie i naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. W środku jest zdecydowanie przyjemniej niż na zewnątrz, bo na zewnątrz jest bardzo wysoka temperatura i ja się tutaj naprawdę fajnie czuję, a nie ma żadnego wiatraka włączonego, klimatyzacja oczywiście jest wyłączona, są tylko i wyłącznie okna pootwierane. Więc to też jest jako taka ciekawostka. Dobra, słuchajcie, ja już będę kończył dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście do końca. Dziękuję za Wasze komentarze. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani jakąś z tych nieruchomości, czy chcecie się dowiedzieć coś więcej, to dane kontaktowe osoby, która się tym zajmuje, dostajecie w opisie tego filmiku i tam już się proszę kontaktować bezpośrednio. Te domy przeważnie są do wynajęcia całorocznie tak naprawdę, więc jeżeli byście chcieli wynająć to za pół roku, za rok, kiedyś tam, to zawsze możecie się skontaktować, zawsze się możecie dowiedzieć. Tak samo oczywiście, jeżeli bierzecie na różny okres, nie na miesiąc, ale na przykład na kilka miesięcy, albo chcecie nawet z góry wynająć na cały rok, to oczywiście można się dogadać z właścicielem, można się dogadać na jakąś zniżkę, na jakieś inne upusty i tak dalej, więc to już trzeba się po prostu kontaktować z nimi bezpośrednio. Ja jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!